Cześć, siemanko, witajcie na kanale Paweł Laco, kanał narzędziowy. Dzisiaj mamy nowy katalog narzędzi ogrodowych marki Parkside. Od 24 kwietnia, od poniedziałku, to będą narzędzia do ogrodu. I na stronie trzeciej mamy kosiarkę elektryczną, posiada 1300 W, 3 lata gwarancji, wspominałem wielokrotnie, fajnie się sprawdza na mały ogródek, małą działeczkę, także polecam. Następnie mamy elektryczne nożyce do żywopłotu, 399 zł, to są sieciowe, 900 W i one są tutaj na wysięgniku rozkładane, takie teleskopowe. Powyżej mamy za 199 zł również nożyce bez tego teleskopu. One posiadają 600 W, te mają mniejszy zakres cięcia, około 41 cm, a te 60 cm długość cięcia. Maksymalna grubość gałęzi tych teleskopowych to jest 15 mm, a tych ręcznych bez teleskopu 18 mm. Tutaj mamy nożyce do przycinania trawy lub takich różnych krzewów. Długość cięcia 12 cm. Sezon ogród. Te narzędzia się ciągle powtarzają. Tutaj mamy opalarkę, wypalarka do chwastów, ale ona również może służyć nam do innych celów, jak tam skrobanie po prostu takiego nagrzanego lakieru czy farby do zdzierania. Tutaj chyba mamy nowość 79,90, zasięg do 40 metrów. Są to gniazda radiowe sterowane przy pomocy pilota. Wkładamy je do kontaktu i po prostu podłączamy jakieś urządzenia, możemy sobie to pilotem włączać. Maksymalne obciążenie 1680 W. Pod spodem siatka do suszenia lub na zbiory. Elektryczna podkaszarka 300 W. To są wszystko urządzenia, narzędzia sieciowe. Na stronie 8 tutaj mamy pompę zanurzeniową do wody 400 W. Maksymalna wysokość tłoczenia 6 metrów. Maksymalna głębokość zanurzenia 7 metrów i wydajność 9000 litrów na godzinę. Solarny odstraszacz do zwierząt 49,99. Na stronie 9 mamy kosiarkę Parkside Performance, posiada 2000 W i to jest urządzenie sieciowe, 999 zł. Szerokość cięcia 46 cm, wysokość cięcia około 20 do 75 mm. Teraz mamy z Parkside Performance wszystko. Tu mamy zraszacze, przyłącze kranowe, złączki do węży, pistolet zraszający, też Parkside Performance, złączki do węży ogrodowych, taki pistolet i taki, donice. No w zasadzie tyle z ogrodowych, chociaż jeszcze tutaj coś jest. Opryskiwacz ciśnieniowy, ręczny 5 litrów. Następnie mamy zielone te pistolety, te zraszające. Również tutaj połączenia do węży. Tutaj mamy stronę 39. Wiertarko-wkrętarka udarowa 80 Nm, maksymalny moment obrotowy 799 zł. W zestawie mamy dwa akumulatory i ładowarkę 65 W. Taka walizeczka z szufladką i różne tutaj narzędzia. Nożyk, taśma miernicza 3 metry, wkrętak z grzechotką, 6 wierteł do drewna, 6 wierteł do metalu, 6 wierteł do kamienia. No takie akcesoria w zestawie. 5 lat gwarancji, silnik bezszczotkowy. Częstotliwość uderzeń mamy 3600 na minutę. Zmienna liczba obrotów biegu jałowego od 0 do 400 na pierwszym biegu, na drugim biegu od 0 do 2000 obrotów na minutę. Wiertełka od 1,5 do 13 mm. To już jest znana wiertarko-wkrętarka już od jakiegoś czasu. Jest u mnie na kanale, także zapraszam na testy. Do wyboru takie długie bity, krótsze i takie krótkie. Poniżej tutaj mamy akcesoria warsztatowe w takich pudełeczkach, opaski zaciskowe. Tutaj mamy nity różnej średnicy, 320 elementów, opaski 127 elementów, opaski albo termokurczki. Szczypce 4 wzory do wyboru.
do łamania płytek, do glazury, do cięcia mozaiki lub do wycinania otworów. Strona 41, wiertarka rdzeniowa. Jeszcze nie widziałem testów tej wiertarki. 499 zł, 1800 W. Posiada ona tutaj taką podporę barkową. Pisze, że jest to nowość, ale to już od dłuższego czasu jest na stronie Lidla. Dodatkowo możemy pracować z nią na mokro lub na sucho z przyłączem wody chłodzącej z zaworem regulacyjnym. Prędkość obrotowa na biegu jałowym od 0 do 2200 obrotów. Średnica otworu maksymalnie 120 mm. Długość przewodu sieciowego 3 metry. Idealna do obróbki silikatu, muru, klinkieru, cegły lub betonu. Poniżej mamy zestaw wierteł łopatkowe, stożkowe, puszkowe, 5 elementów, 2 elementy, 4 elementy. Strona 42, tutaj mamy szlifierkę oscylacyjną oraz szlifierkę mimośrodową za 119 zł za sztukę. Ciągle się to powtarza, także wiadomo o co chodzi. Pistolet do kartuszy, dobry jest, posiadam go, fajna sprawa. Fuga biała do kleju do płytek lub środek do oczyszczenia fug. Też fajna sprawa do szybkiej aplikacji. Jak mamy coś szybko do załatania jakiejś dziury, to idealnie to się nadaje. Odkręcamy i momentalnie coś tam lepimy. Nie musimy tam otwierać jakiejś dużej puszki. Nie jest tego dużo, ale po prostu do jakichś małych prac szybkich. A za 299 zł mamy młotowiertarkę z udarem 1550 W. Jest u mnie na kanale również. Dobra rzecz. Podkuwanie, kucie, wiercenie. Siła uderzeń maksymalna to jest 5 J. Częstotliwość uderzeń od 0 do 3900. Liczba obrotów od 0 do 800 na minutę. Maksymalnie w drewnie Fi 14. W cegle 32 mm. W betonie również 13 mm stali. Polecam jak najbardziej do takich drobnych amatorskich prac. Stojak na szlifierkę kątową za 99 zł. Możemy sobie taką podłączyć. No i w zasadzie tutaj nic więcej nie ma takiego. Są u mnie również na kanale te narzędzia, także wszystkie linki będą w opisie pod filmem. To zapraszam na prezentację. To zapraszam do obejrzenia sobie. A na stronie 46 mamy tutaj reflektor LED z funkcją powerbanku. Nie wiem, nie używałem, nie mogę polecić. 3,7 V, 5 Ah. W zestawie przewód USB typu C. A pojemność użytkowa powerbanku jest 1700 mAh. Odkurzacz do pracy na mokro lub sucho 1300 W, 219 zł. Pojemność zbiornika 19,8 litrów. Pojemnik ze stali szlachetnej. I tutaj mamy dodatkowe elementy tego odkurzacza. Worek, przewód elastyczny, końcówka do podłóg oraz przewód sieciowy 4 metry. No i w zasadzie to już wszystko. Zbyt wiele nie ma w tej gazetce. To jest ciekawa sprawa, pasowałoby to przetestować. I chyba najlepszym narzędziem tutaj z całego tego katalogu narzędzi to jest właśnie ta wiertarka udarowa, wiertarko-wkrętarka Parkside Performance. A zresztą najlepsze rzeczy to są wtedy, gdy są do czegoś potrzebne i się przydają. To siemanko, trzymajcie się, cześć, do następnego filmu. Hejka!